Początek XIX wieku. Płonące miasto, smród rozkładu ciał miesza się z wonią spalenizny. Ulice zasypane trupami. A pośród tego piekła polski żołnierz, walczący nie tylko z wrogiem, ale i z głodem, chorobą i własnym sumieniem. Dziś cofniemy się do 1808 roku i prześledzimy historię oblężenia Saragossy, jednego z najbardziej przerażających epizodów wojen napoleońskich. Grudzień 1808 roku. Jesteśmy w Aragonii, w sercu Hiszpanii. Nie jest to jednak Hiszpania z turystycznych pocztówek, słoneczna i radosna. To kraj spalony słońcem, ale teraz skuty mrozem i dławiony dymem pożarów. Przed nami majaczą mury Saragossy, miasta, które dla tysięcy żołnierzy Napoleona, w tym tysięcy Polaków, stanie się synonimem piekła na ziemi. Dla polskich żołnierzy, którzy od lat podążają za Bogiem wojny, Saragossa była czymś więcej niż kolejną fortecą do zdobycia. Była tragicznym paradoksem. Ludzie, którzy sami stracili ojczyznę i marzyli o jej wyzwoleniu, zostali rzuceni przez los i politykę cesarza do tłumienia powstania narodu, który o tę wolność walczył z fanatycznym oddaniem. W dzisiejszym odcinku spojrzymy na tę bitwę oczami oficerów, przeczytamy autentyczne zapiski i pamiętniki Henryka Brandta, kapitana Balego i innych, którzy w swych pamiętnikach zostawili świadectwo odwagi, ale i głębokiego przerażenia tym, co zobaczyli za murami aragońskiej stolicy. Jak pisał jeden z autorów o żołnierzach Napoleona: wojna jest tak zaciekła, że nie mogą pozostać na uboczu wydarzeń. Zmusza ich do tego obawa o własne bezpieczeństwo, przeświadczenie, że chwila słabości i współczucia dla Hiszpanów może kosztować ich samych utratę życia. Zapraszam w podróż do wnętrza grobowca najstraszniejszej odrazy. Zanim armaty zaczęły grzmieć pod Saragossą, musimy zrozumieć, co Polacy robili w Hiszpanii. Po pokoju w Tylży w 1807 roku i utworzeniu Księstwa Warszawskiego, Napoleon dysponował elitarnymi oddziałami polskimi, które nie były bezpośrednio połączone z armią księstwa, lecz pozostawały na żołdzie francuskim. Tak powstała Legia Nadwiślańska, spadkobierczyni legionów polskich z Włoch. Legia składała się z 3, później 4 pułków piechoty i pułku ułanów. To nie byli amatorzy, to byli weterani. Jak czytamy w źródłach. W przeciwieństwie do szwoleżerów była to formacja w zasadzie chłopska, a stanowiska oficerskie zajmowała tu w większości drobna szlachta. W Legii służyło też wielu Niemców z dawnego zaboru pruskiego, którzy po klęsce Fryderyka Wilhelma w 1806 roku uznali Księstwo Warszawskie za swoją ojczyznę. W czerwcu 1808 roku te 3 pułki piechoty przekroczyły Pireneje. Szli z nadzieją, że Hiszpania to tylko krótki epizod, kolejna kampania, która przybliży ich do wolnej Polski. Rzeczywistość uderzyła w nich natychmiast. Hiszpania przywitała ich nie tylko morderczym upałem, ale i nienawiścią, jakiej wcześniej nie znali. Stanisław Hempel pisał w liście z Bordeaux: z ochotą bym się zgodził odbyć 2 kampanie na północy niż jedną na południu. Taki tu jest nieznośny klimat, zwłaszcza dla nas, Polaków. Ale to nie klimat był najgorszy, to była guerilla. Wojna podjazdowa, w której nie było jeńców, a każdy chłop z nożem za pasem był śmiertelnym wrogiem. Polscy żołnierze szybko zdali sobie sprawę, że biorą udział w czymś moralnie dwuznacznym. Anonimowy oficer francuski notował: zdają sobie oni sprawę, że słuszność leży po stronie powstańców i znacznie rzadziej niż Francuzi uczestniczą w mordach, gwałtach i grabieżach popełnianych na ludności cywilnej. Jednak w ogniu walki te rozterki znikały. Saragossa miała być ostatecznym testem ich lojalności wobec cesarza i własnego instynktu przetrwania. Oblężenie, o którym mówimy, to tak zwane drugie oblężenie Saragossy. Miasto dowodzone przez fanatycznego i charyzmatycznego generała José Palafoxa, poprzysięgłego walkę do ostatniego tchu.
Pod murami stanęły korpusy Monseya i Mortiera, a później dowodzenie objął sam marszałek Lannes, Roland armii Napoleona. 20 grudnia 1808 roku rozpoczęły się decydujące działania. To nie była elegancka bitwa w polu, to była walka o każdy rów, o każdy przekop. I właśnie tam, przy ulicy Casso, Polacy uderzają na pierwsze opanowane budynki. Nie klasztor, nie redutę. Dom wariatów, szpital dla obłąkanych, jak zanotowano w relacjach uczestników oblężenia. Był to w rzeczywistości szpital dla umysłowo chorych. Pierwszy budynek przylegający do ulicy Casso, który udało się opanować Polakom. Aby opóźnić ich atak, Hiszpanie podpalili gmach. Ogień, krzyki płonących żywcem obłąkanych, dym i chaos. W tym piekle zaczęła się prawdziwa Saragossa, wojna, w której nie ma już frontu. Jest tylko miasto, które broni się każdym murem i Polacy, którzy wchodzą w sam środek tego obłędu. Wspomnienia Henryka Brandta, wówczas podporucznika II Pułku, przenoszą nas w sam środek tego koszmaru. Opisuje on stanowiska, które budziły grozę nawet w najdzielniejszych sercach. Jednym z nich była tak zwana poczta stracona. Oddajmy mu głos. Była to okrągła, wykopana przestrzeń na 2,5 łokcia głębokości, mogąca pomieścić w sobie około 20 ludzi. Ponieważ miejsce to zupełnie było na otwartej równinie i wystawione na ogień nieprzyjacielski, przeto można było tylko nocną porą doń przystąpić. Wyobraźcie sobie tych żołnierzy stłoczonych w płytkim dole pod palącym słońcem lub przenikliwym zimnie, widzących, że każda próba uniesienia głowy może skończyć się kulą hiszpańskiego strzelca. Polacy wykazali się niesamowitą furią w ataku. 20 grudnia uderzyli na kluczowe punkty obrony, klasztory, które Hiszpanie zamienili w reduty. Klasztory świętego Józefa i Santa Engracia stały się areną rzezi. To właśnie tam polscy żołnierze musieli zdobywać lunety, ziemno-murowane umocnienia przed murami. Pod murami klasztoru Santa Engracia polscy woltyżerowie wdzierali się na dachy, walcząc wręcz w dymie i pyle walących się ścian. Francuzi zmienili taktykę. Między 21 a 31 grudnia rozpoczyna się typowe oblężenie. Ostrzał artylerii. Kiedy Francuzi i Polacy w końcu przebili się przez mury obronne, myśleli, że to koniec. Mylili się. To był dopiero początek. Saragossa nie poddała się po upadku fortyfikacji. Walki wylały się na ulice Saragossy i w tej samej chwili pękły ostatnie hamulce człowieczeństwa. To już nie była wojna. To było polowanie. Miasto zmieniło się w piekło zamknięte murami. W ciasnych ulicach rozbrzmiewały strzały, krzyki kobiet, płacze dzieci i jęki rannych, których nikt nie miał zamiaru ratować. Cywile ginęli całymi rodzinami, rozstrzeliwani pod ścianami własnych domów, mordowani tylko dlatego, że znaleźli się na drodze żołnierza z bronią. Gwałt stał się narzędziem terroru, a ogień sprzymierzeńcem śmierci. I tu nie ma miejsca na wygodne kłamstwa. W tym roku nie było czystych rąk. Polscy żołnierze nie stanęli ponad tą przemocą, nie powstrzymali jej, nie byli inni. Obok Francuzów uczestniczyli w zbrodniach, które z Saragossy uczyniły miasto przeklęte, cmentarzysko niewinnych, gdzie każdy dzień pochłaniał setki istnień. W Saragossie 1808 roku wojna zerwała maskę. Został tylko strach, krew i cisza po tych, którzy nie mieli broni, ale zapłacili najwyższą cenę. To nie była chwała, to był upadek. Polacy dowodzeni przez oficerów takich jak Chłopicki, Bali czy Nagrodzki musieli stać się mistrzami walk miejskich. Używano min, by wysadzać całe bloki domów, wraz z kobietami, starcami, dziećmi, grzebiąc ofiary i sumienie w gruzach. Żołnierze nie widzieli słońca przez wiele dni, przemieszczając się przez wybite otwory w murach. W tym miejscu warto wspomnieć o tragicznych losach polskich dowódców. Kapitan Bali, opisany jako prototyp prawdziwego kapitana grenadierów, był uwielbiany przez swoich ludzi. Zginął w tej okropnej wojnie, a jego śmierć była ciosem dla całego pułku. Inny oficer, kapitan Nagrodzki, został ranny i dostał się do niewoli. Znaleziono go później w hiszpańskim szpitalu.
Zmarł nazajutrz po naszym wejściu, nie poznawszy żadnego z oficerów, którzy go odwiedzali. Był już w ostatnim okresie tyfusu, który zabrał nam tysiące ofiar. W mieście panował nieopisany horror. Obok kul żołnierzy cywilów kosił tyfus. Ulice były usłane ciałami, których nikt nie nadążał grzebać. Znajdowano ciała polskich żołnierzy ohydnie poranionych. Efekt zemsty fanatycznych obrońców. Henryk Brandt, porucznik II Pułku Legii Nadwiślańskiej, relacjonował. Tegoż samego wieczora opanowaliśmy, choć na krótko, Casa González i zastaliśmy tam w rowie 11 ciał naszych żołnierzy, ohydnie poranionych. Jednym poodrąbywano ręce, drugim poprzeciągano przez łydki rozpalone stemple od karabinów. Innych wreszcie bezwstydnie okaleczono. A jednak mimo tego barbarzyństwa zdarzały się momenty ludzkie. Wśród wspomnień znajdujemy wzruszającą prośbę kapitana Jana Murzynowskiego, który pośrodku tego piekła prosi ministra wojny o pozwolenie na ślub z 18-letnią Hiszpanką, Marią Serret, której rodzina przyjęła go z otwartymi ramionami, gdy był ranny. To pokazuje, jak skomplikowane były relacje między okupantem a okupowanymi. W samym środku piekła Saragossy był człowiek, który nie walczył, nie nosił karabinu, nie stał na barykadach, ale widział wszystko i zapisywał każde okrucieństwo w swoim dzienniku, jak świadek końca świata. Widziałem ulice pełne zwłok, domy przemienione w groby, a ludzi spokojnych w beznadziejnym strachu. Nie walka, to była rzeź. Nie było już różnicy między żołnierzem a złodziejem. Każdy dom, każda kobieta, każdy mężczyzna był łupem tej okrutnej wojny. 21 lutego 1809 roku Saragossa skapitulowała. Miasto było ruiną. Z 60 000 mieszkańców przeżyła niespełna połowa. Kiedy wojska napoleońskie wchodziły do środka, nie było wiwatów. Była tylko cisza i zapach gnijących ciał. Według rejestrów władz miejskich z ran i chorób zmarły 53 873 osoby cywilne, nie licząc około 15 000 poległych żołnierzy. To nie było zwycięstwo, które przynosi dumę. To było zwycięstwo, które pozostawiło blizny na duszy. Oblężenie to stało się legendą, ale czarną legendą. Pokazało światu, że polski żołnierz jest nie do zatrzymania, nawet w najstraszniejszych warunkach. Ale postawiło też bolesne pytanie o cenę lojalności. W walkach zginęło 1380 żołnierzy Legii Nadwiślańskiej, ponad 600 zmarło na tyfus i w wyniku odniesionych ran. Saragossa pochłonęła ponad 2000 polskich żołnierzy. Dziękuję za wysłuchanie tej tragicznej karty z dziejów polskiego oręża.